Witajcie! Przy przewozach materiałów niebezpiecznych jednym z najważniejszych elementów całej układanki jest kierowca. To na nim spoczywa duża odpowiedzialność oraz obowiązek wykonania wielu istotnych czynności. ADR to nie przelewki, a tym razem opowiem m.in. o szkoleniach, które są niezbędne przy tego typu przewozach. Zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Przewozy ADR wymagają od kierowców sporej wiedzy, którą można pozyskać w trakcie odpowiednich kursów. I specjalnie używam tutaj liczby mnogiej, bo jedno szkolenie nie daje uprawnień do przewozu wszystkich rodzajów materiałów niebezpiecznych. Można powiedzieć o 4 różnych kursach. Pierwszy, podstawowy, daje nam uprawnienia do przewozu największej gamy materiałów niebezpiecznych w sztukach przesyłki oraz luzem, a także w cysternach odejmowalnych do 1000 litrów i kontenerach oraz cysternach do 3000 litrów. Szkolenie podstawowe nie obejmuje klasy 1. i 7. Do tych klas, czyli kolejno materiałów i przedmiotów wybuchowych oraz materiałów promieniotwórczych, są osobne kursy specjalistyczne. To samo dotyczy cystern powyżej 3000 litrów. Żeby móc z nimi jeździć, trzeba zrobić oddzielny kurs związany z obsługą całego cysternowego oporządzenia. Tutaj dochodzi też na przykład odpowiedni sposób jazdy, który wymusza bezwładność cieczy przewożonej w cysternie. Wszystko to wymaga szkolenia. Po zdaniu egzaminu dokument potwierdzający kompetencje ADR wydaje oczywiście Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, ale same uprawnienia przydzielane są przez marszałka województwa właściwego dla miejsca zamieszkania. Samo wyrobienie karty z najbardziej popularnym zestawem uprawnień trwa około miesiąca. Najczęściej robi się uprawnienia podstawowe ADR razem z uprawnieniami na cysterny, bo to upoważnia do przewozu paliwa. Kurs podstawowy trwa 24 godziny, a na cysterny potrzeba dodatkowych 16. Taka karta uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych na terenie wszystkich krajów, które podpisały umowę ADR. No i oczywiście trzeba ją mieć ze sobą. Teraz trochę o klasach materiałów niebezpiecznych. Są one szczegółowo opisane w załączniku A do umowy ADR. Jak widzicie, rodzajów jest 9, ale niektóre z nich mają jeszcze dodatkowe podgrupy. Tak jest na przykład w klasie 2, opisującej gazy, które podzielone są na palne, niepalne i nietrujące oraz trujące. Warto dodać, że każda z grup ma osobny symbol graficzny. Te oznaczenia na dzień dzisiejszy wyglądają tak. Różnią się kolorami i grafikami, a ich zadaniem jest umożliwienie szybkiej, skojarzeniowej identyfikacji materiału. Trzeba się z nimi zapoznać, ale nie ma potrzeby znać ich na pamięć. Dlaczego? Wyjaśni się to przy omawianiu instrukcji. Każdy kierowca przewożący materiały niebezpieczne powinien mieć tak zwaną instrukcję pisemną zgodną z ADR. Dostajecie ją od przewoźnika, czyli najczęściej od pracodawcy. Jeden kierowca, jedna instrukcja. W podwójnej obsadzie każdy musi mieć swoją. Ten dokument sporządzony jest według odpowiedniego wzoru, który nie może być modyfikowany. Musi on zostać przekazany Wam w kolorze i zawiera szereg ważnych, uniwersalnych informacji. Pierwsza część dotyczy zachowań właściwych przy wypadku lub w razie wystąpienia innego zagrożenia, np. wynikającego z rozszczelnienia opakowań z materiałem niebezpiecznym. Na rozkładówce mamy rzeczy najciekawsze, czyli podział na towary i klasy. Są też oczywiście wzory nalepek i właśnie dzięki tej instrukcji kierowca nie pomyli się z identyfikacją oznaczenia klasy towaru, dlatego też nie musi znać ich wszystkich na pamięć. Każdy materiał ma opisaną szczegółową charakterystykę zagrożeń, jakie może wywołać, oraz dodatkowe wskazówki, które go dotyczą. Rzućmy okiem na przykład gazów trujących. Charakterystyka zagrożeń ostrzega nas przed zatruciem, wysokim ciśnieniem, możliwością wystąpienia oparzeń chemicznych lub odmrożeń. Istnieje również ryzyko wybuchu w przypadku ogrzania. Natomiast wskazówki dodatkowe mówią nam o użyciu maski ucieczkowej, schronieniu się i unikaniu zagłębień terenu. To nieoczywista i bardzo przydatna wiedza. Na ostatniej stronie są wytyczne dotyczące wyposażenia koniecznego przy przewozach materiałów niebezpiecznych. Ale to jest temat na osobny odcinek. Na koniec chcę dodać, że instrukcja ADR musi być zawsze w zasięgu ręki kierowcy. Nie może leżeć gdzieś w schowku. Wymagają tego przepisy, żeby w razie czego można było łatwo skorzystać z informacji w niej zawartych. Z ADR-ami oczywiście nie kończymy. Dajcie znać, co Was jeszcze interesuje w tym temacie. No i pamiętajcie, że moje filmy nie zastąpią wielogodzinnych kursów. Ja życzę szerokości z C+E. Do zobaczenia.